Robert! Bo makaron już dochodzi. Dole makaron, chyba wolę tutaj te śrubki kręcić. Na praktykanta go biorę. Płaci nam dychę za godzinę. Wejdź do świata ekstremalnego motosportu i poznaj prawdziwe oblicze rajdów terenowych. Bez cenzury, z pasją i pełnym zaangażowania. Tu każda rysa na karoserii to historia, a każda meta to osobiste zwycięstwo. Witaj w Red Fox. O, cześć. Wiesz co, bo w samochodzie siedziałem. Słyszymy się? No, a jak? No właśnie, wiesz co, z 5 rolek i rozjeb... To. No. Front flipy czy boczne? Wiesz co, zaczęło nas ciągnąć bocznym, ale mieliśmy 50 km wcześniej przy skałę, mieliśmy przedni wahacz uszkodzony. Koło wymieniliśmy, zaczęliśmy jechać, zacząłem się go znowu uczyć, ale koła były już rozchylone i przód pogięty. No i zacząłem się z nim czuć pewniej i na płaskim, przy prawie tam paka 135, prawie przy V-Maxie, nagle nas rzuciło bokiem, tym kołem uszkodzonym w ziemię i łup. Klatka pogięta do naprawienia? Nie, właśnie wygląda, że klatka jest spoko, czekamy aż nas ściągną na miejsce, mamy kupę gratów ze sobą i Taurusa na kampie, bo te wiesz, karbony połamane to wygląda tragicznie, a może się okaże, że wiesz, wymienimy to co w kopytach, wahacze i dalej pojedziemy, przynajmniej wiesz, dla fejmu, już nie dla wyniku. Teraz odcinek specjalny mają chłopaki, rozumiesz, serwis. Teraz tak. Mają się popisać. Zapierdzielajcie do Eryka, co on tam ma, jakie części, czy coś zabrali ze sobą, czy będzie szansa. Karbony trzeba pokleić tylko tak, żeby wiesz, żeby się trzymały, żeby się nie rozpadały, bo szkoda nakładać, bo to wiesz, nie przyczepią dobrze, to się będzie łamało. No co tam się da, zróbcie, ale musisz jechać dalej. Takie mamy nastawienie, więc czekamy aż nas kośmieciara, bo na żadną lawetę się nie wciągniemy, bo 2 koła urwane. Bo tak odbijaliśmy się po skosie, przednie lewe, tylnie prawe, o tak poleciał, wiesz. No tak, ale nic nie boli, nic się nie połamaliście. Nie, elegancko, wiesz, te fotele, to wszystko dzisiaj jest w takim standardzie, że naprawdę to wiesz, jakby ktoś powie, że na jakimkolwiek bezpieczeństwie chce oszczędzać, to jest kawał idioty, bo naprawdę my... Po powrocie wiesz co wymieniasz, pasy, nie? Pasy są do wymiany. Tak, też słyszałem. One są zmęczone, bo one dostały swoje, tak? Więc czekamy aż nas laweta, czy tam jakaś taką śmieciarę z HDS-em, co nas wrzuci na górę, bo nie wciągniemy się na lawetę, bo tu wiesz, wystają półośki, porozrywane amorki. Dobra, Krzychu, super, dzięki za tego tipa. Najważniejsze, że jesteście sali. Kurwa, będziemy szli, nie martwcie, jeszcze nie takie rolki też mają. Tak jest życie. Tak, ale do tego tak podchodzę, mówię, nauka przyjęta, jedziemy dalej, no. Podoba mi się, twardy jesteś już. No zobaczcie, mamy trochę karbonów nowych. Także i postaramy się poszycie całe skompletować. No niestety nie będzie takie ładne jak tutaj nasze stare. Ale przynajmniej będzie. Ile kosztowało? Nie pytajcie, na pewno nie było tanie. Przesiew ci będzie złoto? Przesiewać będzie złoto? Szukamy. Musimy kurwa zarobić pieniądze. Była akcja zaplanowana, nie? Postawiona z bokiem na 2 koła. Ja mówię, Ed, ustaw go tak, żebyśmy spadali na koła, a nie na klatkę, bo szkoda klatki. Ed mówi, dobrze Krzysztofie, zrobię jak mówisz. Zrobił małą korektę i tak bach i wylądowaliśmy. Przyjechaliśmy około 3:00 w nocy, auto jest kompletnie odbudowane. Może brakuje tylko jednej rzeczy, nalepek. Reszta jest w 100% sprawna. Tutaj można zobaczyć No, część elementów. troszkę zostało gruzu. Tam leży druga część. Jesteśmy gotowi wystartować w dniu dzisiejszym. No szacun, kurde, naprawdę poskładać w tak krótkim czasie tak rozwalone auto, no to dla mnie naprawdę kawał pracy. To była
wspólna praca całego zespołu. Każdy tak naprawdę wniósł swój udział. Bardzo, jeszcze raz powtarzam, bardzo pomogli nam mechanicy z Taurusa. Oni swoimi rękami zbudowali to auto, gdy wyjeżdżało z fabryki, więc znają każdą śrubeczkę, każdy knif i dzięki temu też bardzo nam pomogli, przekazali nam mnóstwo wiedzy. To była niezapomniana noc dla wszystkich. I każdy z członków zespołu wniósł dzisiaj w nocy coś dobrego, żeby to auto dzisiaj wystartowało. O człowiek. 24-hour transformation. Mało spaliśmy, chyba z 2 godziny. Możecie poszli spać? No nawet po. I co, Edek, auto odbudowane? Dla wszystkich, którzy myśleli, że nie pojedziemy, Mieliśmy już nie przeklinać. Do skarpetki. jedziemy, zajebiście. Może opcja, że walczymy dalej, nie do końca prawdziwa, bo już nie walczymy o żadne schodki, ale my walczymy ze sobą, zdobywamy kilometry i jedziemy dalej. Pierwsze kilometry na pewno spokojnie, testowo do wybadania samochodu, bo jednak został skręcony i rozkręcony, więc ja tutaj jakby Timowi ufam, ale statystycznie biorąc, jak ruszyliśmy 500 śrubek, a procent nam dobrze umknął, to nadal jest 50 śrubek. Do tego, żeby być pewnym, że wszystko jest ok. Więc jedziemy, najpierw testujemy auto, a potem łapiemy dalej swoje tempo i jedziemy normalnie kawałek. No tak jakbyśmy brali udział bez tego, co się wydarzyło wczoraj. Oczywiście z nauką. Pytanie, jaką wyciągnęliśmy, to będzie potem czas na przemyślenia. Wszystko, co się tak szybko wydarzyło, to znaczy przerwany odcinek, naprawione auto, nocka minęła i jesteśmy tu z powrotem. Że nie mam wrażenia, że w ogóle cokolwiek się wydarzyło. Jedziemy. Nam nic nie jest, nic nie boli, nic nie wyszło na rano, bo się tego najbardziej baliśmy. Że się obudzimy rano i będą jakieś konsekwencje, których się nie spodziewaliśmy. Na razie wszystko wygląda, że jest spoko. Nikogo nic nie boli, nikogo nic nie uwiera. Musimy się zbierać, panowie, bo musimy być pół godziny przed startem na starcie, bo mają już tam sprawdzać i wgrywać nam nowe roadbooki, bo roadbooka zmienili na dzisiaj, tak w ostatniej chwili. Roadbook nie do końca objechany, więc też brak zaufania do trasy. Trzeba wypatrywać alertów, których nie ma w roadbooku, bo ostatni raz ktoś tego roadbooka przejeżdżał miesiąc czy półtora temu. A deszcze tutaj potrafią badać tak, że dorobić sobie nowe ścieżki, nowe dziury. Więc zakładamy, że jedziemy dzisiaj trochę nieznaną trasą. Pozdrawiam.
I co wiemy na ten moment? Na ten moment, że półośka, czyli nie dają chłopaki odpocząć. Nie ma wakacji. Nie ma wakacji. Nie no, mówią, że półoś mają uszkodzoną. No wczoraj było wszystko ok, ale widzisz po tym strzale, po tej dużej rolce wychodzą jeszcze jakieś kwiatki, tak? Nie bez kozery ktoś tutaj napisał Extreme Team. To ja. No to ty. Słuchajcie, jest taka sytuacja, jedziemy na trasę, tu organizator pozwala dojeżdżać na trasy i dostarczać części, nic jest to dozwolone. Jedziemy na trasę, na szczęście nie my jedziemy trasą, tylko stoją chłopaki przy asfalcie. Rozwaliła mi się półoś, przegub się rozwalił, więc jedziemy dostarczyć ten przegub, jest to tutaj dozwolone. Także mamy godzinę 30, pokazuje nawigacja, ale myślę, że w godzinę to dojedziemy. Widzę, że już pierwszego mechanika macie. Bonjour! Musimy jechać na tylnym napędzie, ale jak mówimy i tak nie walczymy z czasem, tylko trening, to lepiej trenujmy na 4 napędach. Na praktykanta go biorę. Jaką ma stawkę? Płaci nam dychę za godzinę. Uwaga, bo masz ostrze tutaj. Jak to się stało? Tu nie, to coś się samo rozpięło, naprawdę. Tutaj nie ma żadnego coś... Jak on jeszcze raz coś zepsuje, to go posadzę z tej strony. Mówisz, Edziu, że lokalna społeczność chce pomagać? Nie, bardzo są życzliwi. Tutaj nie ma... I duża różnica pomiędzy Tunezją, gdzie byli strasznie tacy natarczywi i wręcz czasami przyjeżdżając agresywnie, rzucając kamieniami, szczególnie dzieciarnia, a tutaj raczej wszyscy wylatują z okejkami i z uśmiechem na twarzy. Jest to pozytywnie. Krzychu, słyszałem, że manuala nie czytasz. Prawdziwy mężczyzna instrukcję czyta dopiero jak coś Więc ja nie jestem Don P***em, żeby zaczynać od czytania instrukcji. Najpierw trzeba coś s***olić. No i będziemy musieli wypikać. Wypika się. Wyjechaliśmy w tym samym czasie co Hilibili. Jesteśmy tu już 20 minut, a Hilibiliego nie widać. Nie wiem czemu. Ja nie mam pojęcia. Good? Jak Karol, gotowe? Prawie. Co zrobiłeś? Opowiadaj. Nic. Żeby złapać jeszcze ze 2 ujęcia, to jest dopiero 70 km. Jeszcze mają 280 do przejechania. Zobacz. Ty, żeby nas nie p***li, pal szybko. Krzysiu, no. Dobra, zostaw drzwi, pa. Jak dzisiaj odcinek? Wspaniały. Piękne widoki. Niezapomniane. Zostaną w naszych sercach rok. Bo za rok będą nowe. Nie, słaby odcinek. Mieliśmy awarię na początku. Półoś, rozpięło się zabezpieczenie, obróciło przegub i dupa. Nie mieliśmy tej półości ze sobą, musieliśmy wezwać pomoc. Zanim dojechała pomoc, to zresztą wiesz, bo byłeś, zeszło się z godzinę, zanim zrobiliśmy to w sumie ze 2 godziny.
No i już nie było co walczyć, ale woleliśmy jechać mogliśmy dokończyć tylko na tylnym napędzie, ale byśmy się męczyli 300 km, a i tak już nie walczymy o czasy, tylko walczymy, żeby poznać auto, trenować, to woleliśmy trenować na 4 napędach. No i po tej naprawie ruszyliśmy, przed nami te 300, ale auto słabo się prowadzi. Po tej naszej odbudowie zrobiliśmy trochę inne kąty zbieżności. I jeszcze mamy podejrzenie, że coś z tylnym zawieszeniem się dzieje, bo strasznie słabo wybierał tył. Po prostu nas zmęczył przez te... No i się wychyla. Tak, i na zakrętach, nie wiem, może to trochę nasza psychika po wczorajszej rolce, ale no inaczej bierze te zakręty, inaczej się składa w te zakręty. Musimy dzisiaj trochę nad nim popracować, ale to są raczej prace klik, klik, a nie jakieś grube. Generalnie jest czas słaby przez tą awarię i wymęczeni jesteśmy strasznie, dlatego słabo. Ale dojechaliśmy do mety, więc git. Wiesz co, ja jechałem z nim, więc dokładnie tak samo było. Wiem, że chcesz mieć więcej Tylko bardziej kontentu. z lewej. Troszkę to inaczej widziałem, ale nie za dużo wniosę. Kontentu dzisiaj nie zrobimy, bo to co mówił Krzychu, dokładnie tak było. Auto się nam źle prowadziło, podbijało, ciężko było łapać V-maxy, niestabilne. No ale co się dziwić, jak żeśmy wczoraj je troszeczkę rozkruszyli, potem je poskręcali i trzeba znowu je wyłapać i wiedzieć, o co chodzi w nim. Więc mamy jeszcze 2 dni, dzisiaj wprowadzamy poprawki, które wiemy, że chcemy, żeby były zagrane i jutro będziemy testowali.